Orkiestra już w rytmie gra, pod sceną tańczy już cała wieś. Sołtys w podskokach prowadzi lud, a w sercach radość to życia cud. Hej, 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 śpiewajmy wraz, niech echo się niesie daleko w las. Hej, 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 zabawa trwa, wiejska orkiestra nam w sercach gra. Akordeon śpiewa, klarnet mu wtóruje, saksofon w rytmie duszę maluje. W kręgu tańczą wszyscy jak jeden z nas, bo wspólny śpiew jednoczy nas. Hej, 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 śpiewajmy wraz, zagrajmy jeszcze, głośniej graj, niech cała wieś dzisiaj szaleje.
Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu. Pogoda może nie za piękna, ale da się wytrzymać. Chłodu też się przyda. Współczuję tym, co są nad morzem. Miejmy nadzieję, że będzie wszystko ok, że to się szybko zmieni. Szanowni Państwo, e, trzy bloki w programie, trzy części jak zwykle, czyli takie porady dla zmotoryzowanych i nie tylko. Potem odwiedzimy ciekawe miejsce warte polecenia i następnie już zapowiadam kolejne absurdy naszego życia, także zapraszam do dzwonienia. 300 zł czeka, nagroda dla najlepszego miesięcznia, także zapraszamy. Imieniny dzisiaj: Weronika, Sylwia, Zenon, Adrian, Aleksander, Joanna, Antoni, Kornel, Róża, Łucja, Augustyn. Składamy serdeczne życzenia Państwu wszystkim. I dla Was, proszę Państwa, specjalnie pioseneczka, muzyczne życzenia składamy. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego dziś dla Ciebie. Niech radość w sercu zawsze gra. 100 lat, niech żyje nam. Niech szczęście i miłość trwają wciąż. Dziś Twoje imieniny, więc śpiewamy razem. Niech spełnią się marzenia, niech uśmiech nie zgaśnie. Przyjaciele, rodzina, wszyscy życzą Ci, by każdy nowy poranek był jak najpiękniejszy dni. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego od naszego kanału. Oby się Wam darzyło, szczęściło i w zdrowiu, żebyście żyli długie lata, Szanowni Państwo. Co jeszcze dziś ciekawego, jeśli chodzi o dzień? No, jest dzisiaj dzień chodzenia do pracy inną drogą. Nie wiem, czy żeście słyszeli coś na ten temat. Ja wcale tutaj nie przesadzam, ale jest taki dzień. I ja słyszałem, że dzisiaj jeden gościu poszedł sobie inną drogą przez galerię, no i go wzięli. Skończyło się to tak, że wylądował na Izbie Wyczeźwień. Widocznie wszedł tam, gdzie nie należy. A również dzisiaj jest dzień kruchych ciasteczek z cukrem. No to już jest normalnie rozpusta. Bo dość, że inna droga, to chyba na te ciasteczka. No nie wiem, jak to dokładnie ma funkcjonować. Coś takiego jest. Żeby nie przedłużać, proszę Państwa, przypominamy nasz numer telefonu, żebyście Państwo mogli sobie tutaj zadzwonić do nas i opowiedzieć przykładowo absurd swojego życia, a jest takich absurdów od metra, zwłaszcza ostatnio. I co? No i tak jak powiedziałem, że najlepszy absurd będzie nagradzany, proszę Państwa, kwotą, no, kanał jest młody, biedny, także za wiele nie mamy kasy, ale 300 zł u nas można wygrać. Czym chata bogata, przyda się na paliwo na weekend. Nie wiem nawet, jak to paliwo idzie w górę czy na dół, różnie to mówią, ale dobra jest. Ktoś mi powiedział, że dla niego to jest obojętne, stare i niejare już, że on traktuje zawsze za 50, to jemu tam normalnie to nie gra roli, jak on i co on tam sobie, po ile jest paliwo, nie? No dobra, proszę Państwa, wracamy do tematów. O co chodzi? Chodzi o to, że przedstawimy dzisiaj Państwu porównawczą trasę, dwie. One będą pokazywane równolegle na ekranie, żebyście Państwo mogli widzieć. Na czym rzecz polega i co chcieliśmy pokazać? Czy wizualnie krótsza trasa zawsze nam wychodzi czasowo też lepiej? Przekonamy się sami,
Zaraz to Państwu puścimy i będziemy sobie to powoli komentować. Zapraszamy. Startujemy od węzła Wielickiego, bo stamtąd i ze wschodu można jechać, i z zachodu, i z północy, i z centrum Krakowa, także startujemy sobie od węzła Wielickiego i skręcamy. Po prawej stronie na ekranie widzą Państwo drogę okrężną niejako, dłuższą troszkę wizualnie, a po lewej jest normalnie droga, tak jak idzie. Prześledzimy sobie te dwie trasy, tak jak powiedziałem, równolegle i zobaczymy. Tu różnica czasu, kiedy to było nakręcane 18, a 14 nie odgrywa roli, bo natężenie ruchu w tych godzinach jest mniej więcej takie samo. Proszę zobaczyć, jak wygląda po prawej stronie. Praktycznie nie ma żadnego ruchu. Jedzie się bardzo płynnie. Sporadycznie są jakieś auta widoczne. Tak. Natomiast po prawej stronie, na tej wizualnie krótszej trasie, no tutaj są już takie przestoje momentami. Zbliżamy się po lewej stronie do obszaru budowy estakady, a po prawej sobie cały czas sobie jedziemy spokojniutko. Praktycznie parę aut tylko tutaj jest, widzimy je, tak? Ja tu za moment zatrzymam, a dlaczego? Bo chcę po prawej stronie chcę coś Państwu wytłumaczyć. Mianowicie po lewej, jak widać, już się troszeczkę tam opóźnia sytuacja. To miejsce zatrzymam na momencik. Będziemy skręcać tutaj w prawo. Dlaczego w prawo? Bo można jechać prosto i też zaoszczędzić tam, powiedzmy, te 200 metrów czy 300, ale na tej drodze na prosto będzie szkoła i tam są spowalniacze, tam jest ograniczenie, tam mogą przechodzić dzieci, no teraz w lecie nie aż tak bardzo, ale niemniej jednak no proponuję ominąć to, bo nie za bardzo no, tam powiedzmy nadkładamy drogi, a chodzi o bezpieczeństwo tam przechodzących i jak najmniejszy ruch, żeby był. Także zalecam skręcenie tutaj w prawo i potem wrócimy za niedługo, też Państwu pokażę, jak wrócimy z powrotem na tą drogę. One się połączą. Tutaj przejeżdżamy już przez teren budowy estakady. Jest całkiem przyjemnie, bo to jest jeszcze 14:20, jest jeszcze daleko do tego szczytu, gdzie te korki się powiększają. Zdecydowanie się powiększają. Tutaj, tak jak mówiłem wielokrotnie już, że jest tylko z autobusów, jak wysiadają, to przechodząc przez pasy, no to wstrzymany jest ruch. Po prawej stronie, na filmie po prawej stronie, będziemy skręcać w lewo. I tu już jedziemy równolegle. Gdybyśmy tam pojechali prosto, no to ta droga jest równolegle praktycznie do niej. I za chwilę się będą łączyć. Także tutaj nie nadłożyliśmy za wiele. A tak jak mówię, nie narażamy dzieci, nie narażamy się na jakieś... No wiadomo jak jest. Nieraz są nie do przewidzenia sytuacje na drodze. I tu one się będą łączyć. O, właśnie wychodzi tutaj z lewej strony ta droga, którą żeśmy nie jechali.
Proszę zobaczyć, że po prawej stronie nie ma praktycznie ruchu i po lewej też w sumie nie. Już jedziemy koło prawdopodobnie znanego już państwu, ci co oglądają, to już pewnie znają budynek, nowy budynek sądu. Tu po lewej stronie już dojeżdżamy do tego parkingu i warzelnia. I też tutaj nie ma aut. To są wszystko jeszcze godziny takie, można powiedzieć, pozaszczytowe. Tu na tym rondzie, w którym teraz jedziemy, po prawej stronie, praktycznie można by również nie jechać. Pierwszy zjazd to jest do Intermarché, do sklepu, do marketu. Drugi zjazd, którym my będziemy jechać, to jest do Solnego Miasta. To jest taki kompleks sportowy z basenem, tam różne fitnessy, inne rzeczy dla pań. Tutaj mi pisała taka pani Katarzyna, że ona tam namiętnie lubi chodzić, bo tam jest bardzo miło i wesoło i ona dużo z tego korzysta. No to fajnie jest, tylko że tam jest mnóstwo samochodów, mnóstwo gości. Faktycznie musi być fajnie, skoro tam tak wszyscy chodzą. I do czego zmierzam? Moglibyśmy następnym, czyli raz, dwa, trzecim zjazdem zjechać i dołączyć już poza strefą remontu przed stacją paliw, ale na tym odcinku właśnie zaraz pokażę. Trzecim zjazdem jedzie większość tych samochodów, które mamy je teraz przed sobą. One jadą właśnie z Solnego Miasta. Proszę zobaczyć, ile ich jest. Ich jest bardzo dużo. O 18 się skończyły zajęcia pewnie i jadą wszyscy i oni będą jechać tam prosto i już będzie się tworzył korek. Po lewej stronie dojechaliśmy już do ulicy Dębowskiego. Może ja tutaj sekundę cofnę. Tutaj w prawo skręcamy i jest kopalnia. Tam dalej jest szyb Daniłowicza. Tu wcześniej były te parkingi wszystkie, które już omawialiśmy na poprzednich filmach. I co jest? Proszę zwrócić uwagę, że tu dojechaliśmy już po lewej stronie, jesteśmy już praktycznie na miejscu. Czyli odpowiedź już wizualnie w tej chwili jest następująca na zadane pytanie. Czy optycznie krótsza trasa jest zawsze korzystniejsza czasowo? No tu widać, że tak, ale jedźmy dalej. Zobaczymy, co się będzie działo dalej. Z lewej strony już nie mamy filmu, już dojechał tamten samochód. Tutaj właśnie będziemy skręcać dojechał sobie. Tutaj będziemy jest tu przed nami Solne Miasto, proszę bardzo. Widać po lewej stronie ten kompleks sportowo-rekreacyjny. Bardzo fajne rzeczy, tam zajęcia takie różne są ciekawe, rozwojowe i chudnięcie i jakieś gimnastyki w wodzie, balety, cudawianki. Jedziemy sobie i tu dalej tak nie ma takiego wielkiego ruchu, jak Państwo widzicie, nie ma mnóstwa tych i też nie ma pieszych, nie ma rowerzystów, także jest ta droga taka dość bezpieczna i nie generująca, powiedzmy, jakiejś sytuacji stwarzającej wypadek, czy kolizję, czy jakieś inne zagrożenia. Będziemy skręcać teraz w lewo. Tutaj jest troszeczkę słabo widoczność, jak ktoś jedzie szybko z tamtej strony, żeby uważać. Tu po prawej stronie jest sanatorium, rehabilitacja przy kopalni soli. Bardzo dobra rzecz. Jest bardzo dużo gości i zainteresowanych osób. Tu jest wejście do kopalni. Tutaj zawsze górnicy sobie przyjeżdżali, wchodzili.
jak jeszcze funkcjonowało to pełną parą. To jest główna. Po prawej stronie cały kompleks kopalni. Po lewej stronie będziemy mieli za chwilę staw i park. Tu po lewej stronie Państwo macie. I tu wyjeżdżamy na ten parking, tym charakterystyczny, z tym zapraszającym górnikiem, prawda? I proszę zauważyć, tu jest pełny kompleks tych wszystkich. I kawę można wypić, i lody. Jest bardzo tak fajnie to estetycznie zrobione. No, z miejscami tu może być problem, bo tak jak kiedyś mówiłem, że im bliżej kopalni, tym gorzej z miejscami. No bo każdy chce jak najbliżej. Jedziemy tu po prawej stronie, warzelnia była, tak, pełną parą. Tu mamy jeden parking, drugi. I dojeżdżamy powoli. Jest parking autobusowy. Tu po lewej mamy prywatne parkingi. I jesteśmy, teraz my jesteśmy w tym miejscu. I szanowni Państwo, różnica czasu między przejazdem po lewej stronie, a przejazdem po prawej, który teraz żeśmy zakończyli, to są 3 minuty. Czyli teraz by ktoś mógł odpowiedzieć na to pytanie zadane, no faktycznie to, co widać na mapie, że jest krótsze, to jest i czasowo lepsze. No nie do końca się z tym zgodzę, ponieważ jechaliśmy, gdzie nie było godzin szczytu po prawej stronie. Na tym filmie po prawej stronie, prawda? I, szanowni Państwo, to widać, że tu na tym jest trasa dłuższa, prawda? Bo tamta biegnie tu, a ta idzie tędy tutaj. Ale co w godzinie szczytu? Jeżeli tu się to przytka, no, jeżeli dojeżdżacie do węzła Wielickiego, tutaj tego, gdzie zaczynamy start, i zobaczycie na nawigacji, że nawigacja Wam wskazuje, że czas dojazdu będzie, czas stania w korku będzie dłuższy niż 3 minuty, no to wtedy wybieramy tą trasę, żeby nie stać tutaj, prawda? A to stanie w kierunku Wieliczki w godzinach szczytu, w godzinach największego natężenia ruchu, no to może być i tak jak mówiliśmy to poprzednio, jak statystyki i te wszystkie teraz, bo to jest wszystko monitorowane i te dane są na bieżąco przekazywane, że te korki mogą sięgać nawet pół godziny do 40 minut. No więc, szanowni Państwo, wtedy, w takim przypadku, gdy nawigacja Wam tutaj pokaże 30 minut, 25, to macie jeszcze czas, żeby ten odcinek tutaj, co pokazuję myszką, jeszcze się ustawić do prawoskrętu. Zresztą cały czas tutaj radzę jechać prawym pasem i odbić sobie, proszę Państwa, tu. I odbić sobie tu. Ja jeszcze to skrzyżowanie pokażę na obydwu zdjęciach, na obydwu filmach. To jest to skrzyżowanie. To jest to skrzyżowanie. Czyli skręcamy w prawo na tych światłach. Charakterystyczne, że tutaj wychodzi ten market budowlany, widać go na horyzoncie. I trzeba tutaj skręcić. Prawda? To są drugie światła od węzła. I odbijamy wtedy tutaj. I co my zyskujemy? No tu, jak widzieliśmy, to tam ruchu i tam właściwie nie ma możliwości, żeby
jadąc tą trasą tutaj się coś korkowało. Może przy tym rondzie, jak jadą z Solnego Miasta, ale to nie jest to. To na pewno nie jest takie obciążenie czasowe, jak przy korku tam przy, y, przy budowie, tak? No. Także no, ta odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Mimo żeśmy sobie to wszystko przejechali, zobaczyliśmy, to ta odpowiedź na pytanie, czy wizualnie krótsza trasa jest zawsze korzystniejsza czasowo? No nie, nie jest. Są w tym przypadku pokazanym, no, godziny szczytu na pewno tutaj ja niczego nie narzucam, żebyśmy się dobrze rozumieli. Niczego nie narzucam, natomiast pokazałem, że może być tak. I jeszcze raz powtórzę. Na węźle wielickim nawigacja wam pokazuje 20 minut. No to lepiej nadłożyć 3 minuty i 17 mieć zaoszczędzone, niż stać i się denerwować, tak? Nie wiedząc, czy on się powiększy ten korek, czy się pomniejszy. Tu jest zawsze decyzja należy do państwa, prawda? Decyzja należy do państwa. Myśmy chcieli pokazać, tak jak zazwyczaj, alternatywę do wyboru, żebyście państwo sami mogli zdecydować, co wybierać. Szanowni państwo, jakieś pytania, jeżeli by były, bardzo proszę kierować je do nas albo SMS, albo mail. Będziemy się starać państwu zawsze odpowiedzieć na to i w miarę możliwości pomóc. Numer telefonu przypominam. Przechodzimy do naszego cyklu, czyli miejsca godne polecenia. Ta trasa, która prowadziła koło Solnego Miasta, ona przechodzi przy tym rondzie, co pokazywałem państwu, którym zjazdem zjechać, a którym nie. Przy tym rondzie jest praktycznie taki mały, niepozorny zjazd do niedawno otwartego lokalu. Ten lokal nazywa się Łoś Smacz and Ribs. Myśmy tam kiedyś byli. Pan się zgodził, żebyśmy go pokazali tam, ten jego lokal tutaj na naszym kanale. Zrobiliśmy wizytówkę muzyczną o tym lokalu. Zjedliśmy, zapłaciliśmy, wyszliśmy zadowoleni. Tak jak powiedziałem kiedyś, my nie pokazujemy państwu miejsc, które byśmy się potem mieli wstydzić, że albo nie mamy gustu, albo smaku, albo w ogóle jesteśmy lewi. No to zawsze próbujemy, zawsze płacimy oczywiście. Wykonujemy te wizytówki miejsc, lokali, co tam państwo byście sobie życzyli, bezpłatnie, powtarzam, bezpłatnie. Dlatego zapraszamy wszystkich, którzy by chcieli pokazać to, co robią. Czy to jest restauracja, kawiarnia, czy budka z goframi, czy budka z lodami. Przyjedziemy, zrobimy krótki film, pokażemy to szerszemu gronu, żeby, szanowni państwo, więcej ludzi wiedziało, co tu jest grane i że są fajne miejsca. Bo proszę spojrzeć tylko, znaczy nie spojrzeć, bo nie pokażę, ale państwo możecie sobie to odczytać. W tej chwili sprawdzam statystyki. Na poprzednim live'ie tego było mniej. Oczywiście już rośnie. I proszę państwa, w tej chwili chciałem państwu poinformować państwa, że mamy
8611 wyświetleń. 51 ponad godzin oglądania. Szanowni Państwo, to są dla nas jest niesamowite zaskoczenie. I proszę sobie wyobrazić, że na przykład niektóre shortsy, na przykład o grillu w Niepołomicach, pokazywaliśmy tego grilla. 1200 osób oglądało to, czyli no ja śmiem twierdzić, że większość z nich nie wiedziała w ogóle o tym miejscu. Natomiast te, co oglądały, już o tym miejscu wiedzą. Mały Stolik w Wieliczce, restauracja, gdzie byliśmy, 1188. Czyli rozchodzi się to, a na pewno ktoś przekaże komuś innemu i taką pocztą, jak to się mówi, pantoflową. Więc, szanowni Państwo, robicie coś ciekawego. Chcecie, żeby większe grono to zobaczyło, czym się zajmujecie. Napiszcie do nas, zadzwońcie do nas. Z przyjemnością przyjedziemy i pokażemy Państwa dokonania. Rozpowszechnimy to, proszę Państwa. Zapraszam serdecznie do tego wszystkiego, do współpracy. Jeszcze raz mówię, powtórzę jeszcze raz, to jest wszystko darmowe. No to cóż, jedziemy do Łosia teraz. Zobaczcie Państwo, cośmy tam spotkali, cośmy zobaczyli. Zjedliśmy, fajnie, no to startujemy. Nasze dzieło stworzone na temat tego miejsca. Zapraszam serdecznie. Gdy głód dopada, dobrze o tym wiesz. Jeden adres w głowie od razu masz też. Tam dym pachnący niesie smak i moc. Do Łosia wracasz i w dzień i w noc. Żeberka miękkie rozpływają się. Każdy pierwszy kęs zachwyca cię. Na miejscu zjadasz albo bierzesz w świat, a z dowozem smak przyjedzie w mig pod twój dach. Bo u Łosia są żeberka, takie dobre, że świat klęka. Sosów tyle, każdy chce. Raz spróbujesz, wrócisz, wiesz. Łoś zaprasza, wpadaj dziś. Tutaj smak ma własny styl. Smash burgery, żeber czar. Tutaj każdy wraca w każdy czas. Są klasyczne, ostre też. Miodem pachną, wybierz co chcesz. Każdy znajdzie ulubiony smak. Tutaj jakość trzyma znak. Rodzina, znajomi, dobry czas. Przy jednym stole spotka nas. A gdy nie możesz przyjechać sam, dowóz przywiezie wszystko tam. Bo u Łosia są żeberka, takie dobre, że świat klęka. Sosów tyle, każdy chce. Raz spróbujesz, wrócisz, wiesz. Nie pytaj długo, szkoda dnia. Smak cię porwie raz, dwa. Kiedy głód zapuka znów, Łoś już czeka
u swych drzwi. Aj, bo łosia są żeberka, takie dobre, że świat lęka. Smaczyn Rybs, pamiętaj to, tutaj smak wygrywa wciąż. No i znowu wiadomo, mikrofon. Wracając do Łosia, super sprawa, byliśmy tam, wspominamy bardzo mile, zapraszamy Państwa, tak jak mówię, jest to na platformie, oni są na tych platformach takich z aplikacją, co dowożą jedzenie, bardzo proszę mieć to na uwadze, mają bardzo dobre dania, żebereczka, inne rzeczy, różne rodzaje żeberek, jeśli chodzi o smaki, tak? Dla Państwa, którzy by chcieli mieć taką wizytówkę, serdecznie zapraszamy. Przypominam, że to jest darmowe wszystko. Przyjedziemy, napiszcie do nas maila, SMS-a na numer podany. Będziemy to po kolei sukcesywnie realizować. I teraz przejdziemy do punktu trzeciego, czyli nic innego jak absurdy naszego życia. Telefon działa. Nie ma się co bać, my nie gryziemy, porozmawiamy sobie, pośmiejemy się razem, wspólnie, czekamy na jakieś sugestie, podpowiedzi, może chcecie coś innego, może chcecie zmiany prowadzącego, może chcecie coś jeszcze innego, inną muzykę. Nie ma sprawy, jesteśmy otwarci, serdecznie zapraszamy do udziału. Tak jak powiedziałem, telefon włączony, kasa czeka, a ja Państwu w międzyczasie może jakąś muzyczkę jeszcze puszczę, żeby było ok. Może wywołamy lato, bo ono coś nie chce do nas wchodzić. Zapką Blix zakupów Mix. Lato nas nie rozpieszcza. Nie chce nam się tutaj. No, za gorąco było wprawdzie trochę, ale mogłoby jednak być trochę cieplej, no bo w końcu lato.
Wszyscy by chcieli troszeczkę odpocząć, trochę słońca mieć, a tu nie jest za bardzo, nie? To muzyczka, lecimy w takim razie. Słońce nad szczytami, wiatr niesie śmiech. Na polanie tańczą wszyscy, kto tylko chce. Skrzypki już wołają, basy dudnią w dal. Dziś nie liczy się nic więcej, tylko letni bal. Hej dziewczyno, podaj rękę, niech muzyka niesie nas. Cała dolina już śpiewa, bo wakacji nadszedł czas. Hej, lato gra, góry śpiewają. Serca w rytmie zbójnickiego biją i szaleją. Hej, lato gra, Niech się niesie głos od Bałtyku aż po Tatry. Bawmy się całą noc. hej, hej, hej. Hej, hej. Razem zaśpiewajmy dziś. Przy ognisku iskry lecą, aż pod sam księżyc. Każdy refren zna na pamięć. Każdy chce się kręcić. Baca kiwa głową w rytm, jucha śmieje się, a muzyka jak potokiem płynie Przez ten dzień Hej, lato gra, góry śpiewają. serca w rytmie zbójnickiego biją i szaleją. Hej, lato gra, Niech się niesie głos od Bałtyku aż po Tatry. Bawmy się całą noc. hop, sa, sa, Do białego rana hop, sa, sa, niech gra kapela cała. hop, sa, sa. Dzisiaj nikt nie śpi, bo wakacyjny ogień w sercu płonie nam. Hej, lato gra, góry śpiewają. Wszyscy ręce w górę dają i śpiewają. Hej, lato gra, Niech się niesie głos od Bałtyku aż po Tatry. Bawmy się całą noc. Hej, hej, hej. Śmiało Państwu powiem i otwarcie, że ja podbieram te piosenki z kanału Pedro Band, czyli naszego bratniego kanału. Mogę, mamy na to pozwolenie, licencję, wszystko. I dlatego tak tutaj momentami to wszystko nie działa jak należy, ponieważ nie mam, musimy coś z tym zrobić, żeby to nie było tak po sztubacku, nieogarnięte, ale to są początki. Coś z tym trzeba będzie zrobić, żeby to wchodziło. Może ja jestem, że tak powiem, operatorem jeszcze mało sprawnym w tym względzie. Może tak być, ale ja się uczę. Ja się uczę, tak inni się uczyli i uczą się spokojnie, bez nerwów. Uczę się całe życie, jak i każdy z nas. Nie będę wymieniał, w jakich miejscach się uczę, bo nie będę po kimś powtarzał, no ale tak jest. Szanowni Państwo,
proszę o telefon jakiś, przynajmniej powiedzieć dzień dobry, jeżeli już nie jakiś absurd życia. Naprawdę, no 300 zł nie urośnie już. Proszę nie traktować tego jako lokatę i potem w pewnym momencie zadzwonić, że niby będzie więcej, nie? Bo tak nie będzie na pewno. Paliwo nie wiem, bo nie obserwuję za bardzo, czy rośnie, czy maleje. W każdym razie zawsze za 300 można zatankować, nie? I pojechać sobie w siną dal. Zapraszam, proszę Państwa, serdecznie. Dzwońcie i opowiadajcie, co macie co wam w duszy gra, szanowni Państwo. Nie ma się co, nie ma się... No już wołają następną. No to dobra, jedziemy z następną. Skoro tak chcą, to jedziemy z następną. Niech będzie. Podprowadzimy im coś. Teraz, dobra. Może się uda tym razem. Pod Tatrami znów gra, cała dolina drga. Ręce do góry, raz, dwa, zaczyna się szał. Słońce już wysoko, strumień śpiewa w dół. Szlaki pełne śmiechu i gitarowy brzmień i luz. Chochołowska, Gubałówka, cała połać w słońcu lśni. Gdzie nie spojrzysz, tańczy ktoś i śpiewają wszyscy dziś. Wakacje pod Tatrami, tańcz dopóki starczy tchu. Zawołaj razem z nami, niech poniesie echo gór. Obracaj się w kółeczko, przytul kogo masz tu dziś. Wakacje pod Tatrami, chce się żyć, chce się żyć. Na Krupówkach gwar i zapach górskich ziół. W dłoniach zimna woda z potoku prosto spod skał. Hej, hej, hej! Pod szałasem ogień, pachnie oscypek i dym. Kto raz tu był w letni wieczór, wracać chce wciąż i tu żyć. Wakacje pod Tatrami, tańcz dopóki starczy tchu. Zawołaj razem z nami, niech poniesie echo gór. Obracaj się w kółeczko, przytul kogo masz tu dziś. Wakacje pod Tatrami, chce się żyć, chce się żyć. Oj, hej! Prawo, lewo, w górę skok, niech się zakręci cały stok. Ty do mnie, ja do ciebie, jeszcze raz, wszyscy razem. Hej, 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 hej! Wakacje pod Tatrami, hej, hej! Wakacje pod Tatrami, hej! Chce się żyć, hej, chce się żyć! Oj, hej!
No, bywają błędy, bywają nadal, ale co zrobić? Życzę Państwu takich wakacji pod Tatrami super, cały czas, żebyście mieli pogodę, żeby się coś poprawiło. Mają po prostu za jakieś 2 dni ma być o wiele lepiej. Miejmy nadzieję tym Państwu, co są w tej chwili w czasach życzę, aby ta pogoda taka względna powróciła. No, względna, niewzględna, za gorąco też niedobrze. No, w górach jest fajnie, bo to tam, jeżeli tam jest ponad 20, to jest naprawdę super. Opalić się można niesamowicie. No i uważajcie na siebie, zwłaszcza w górach, bo różnie to może być. Proszę uważać i szczęśliwie wracać do domu. Proszę dzwonić, proszę Państwa. O, dzwońcie, jestem tu dla Was. Przypomnę absurdy naszego życia. Możecie opowiedzieć coś z życia, co Was tam spotkało ciekawego, niesamowitego. Nie kopiemy, nie gryziemy, nie krzyczymy. Jest wszystko ok. Także można jakieś tam grosze w postaci 300 zł sobie do portfela przygarnąć. I cóż, brak odważnych? Czekamy jeszcze. No to co? To zaprosimy jeszcze na wiejską zabawę w takim razie Państwa. Taką wiejską zabawę od ucha do ucha. To są dobre rzeczy, fajne. Skoczna będzie. Jedziemy w takim bądź razie. Wiejska zabawa. No to lecimy! Na wsi orkiestra już w rytmie gra. Pod sceną tańczą chłopaki dwa. Sołtys w podskokach prowadzi lud, a w sercach radość do życia cud. Hej, 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 śpiewajmy wraz, niech eko się niesie daleko w las. Hej, 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 zabawa trwa, wiejska orkiestra nam w sercach gra. Akordeon śpiewa, klarnet mu wtóruje, saksofon w rytmie duszę maluje. W kręgu tańczą wszyscy jak jeden dom, bo wspólny śpiew niesie folkowy ton. Hej, 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 śpiewajmy wraz, niech eko się niesie daleko w las. Hej, 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 zabawa trwa, wiejska orkiestra nam w serca gra. Śmiech się unosi, aż drży cały stół, a w sercu radość to życia sól. Tańczą sąsiedzi, śpiew niesie się w dal, bo wiejska zabawa jak wspaniały bal. Hej, 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 śpiewajmy wraz, niech eko się niesie daleko w las. Hej, 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 zabawa trwa, wiejska orkiestra nam w sercach gra.
dźwięk. Niech każdy poczuje ten taneczny kręg. Od rana do nocy niech niesie się ton. Pośpiewa dziś razem cały nasz dom. Hej! Śpiewajmy wraz, niech echo się niesie daleko w las. Hej, 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 zabawa trwa, wiejska orkiestra nam w sercach gra. Hej! Hej! Ziemia, plaża! Jestem! No i dali czadu, nie można powiedzieć. Pioseneczka piękna, pioseneczka rytmiczna, można potańczyć. I o to chodzi, żeby mieć w życiu też trochę radości, trochę wesołości. No a wy nie chcecie nic wesołości, bo nie chcecie do nas dzwonić, żebyśmy się razem pośmiali. Sami trzymacie dla siebie te śmieszne rzeczy i nie chcecie nam powiedzieć, w co jest grane. No, dzwońcie, 300 czeka. Zapraszamy na absurdy życia. Nie bądźcie tacy, podzielcie się z innymi, co was spotkało w życiu ciekawego, śmiesznego. Boki można zrywać. Jest takich rzeczy wiele. Wiem dobrze sam z własnego życia, jak to się ma. Szanowni Państwo, żeby Państwa nie gnębić już żadną muzyką, a przypomnę, że oprawa muzyczna naszego kanału to Pedro Band. Mają swój kanał, ponad 100 piosenek. Zajrzyjcie do nich, posłuchajcie, wybierzcie sobie to, coś Wam się będzie podobać. Tam jest dopiero po 4000 odkryć i więcej, to nie są 1000. To jest nowy kanał stosunkowo, bo z zeszłego roku, a już mają chyba 120 000 czy coś takiego. No, idzie. No jest to muzyka taka pod nóżkę, na zabawę, na imprezę, na prywatkę, na domówkę. Na pewno coś tam dla siebie wybierzecie. Dajcie im tam lajka, subskrypcję, bo oni co tydzień praktycznie coś nowego tam wrzucają. Teraz też pojutrze coś szykują fajnego. Także warto, subskrypcja nic nie kosztuje, a będziecie dostawać od YouTube'a powiadomienia, tak samo zresztą jak na naszym kanale. Bardzo proszę o subskrypcję, bardzo proszę o lajki, bo no niech to się idzie, niech to się niesie w świat, że coś takiego jest. Będziemy bardzo wdzięczni. Staramy się, żeby to miało ręce i nogi. Prosimy o sugestie, prosimy o wskazówki, bo nie jesteśmy najmądrzejsi na świecie. Każdy robi błędy, każdy się uczy. Niektórzy z Was może są bardziej doświadczeni w tej kwestii, także bardzo Państwa prosimy o taką pomoc bezkosztowną, bo subskrypcja i like to nie jest żaden wydatek albo wielki wysiłek. A my będziemy za to wdzięczni bardzo i będziemy widzieć sens naszej pracy. A chcemy naprawdę działać dobrze, obiektywnie przede wszystkim, obiektywnie i bezkosztownie. My nie liczymy na zarobek, hobby i no fajna zabawa. Tylko że do zabawy i do tańca trzeba dwojga. My tu po tej stronie ekranu i mikrofonu, wy po tamtej. My czekamy na was zawsze w czwartki o 17, żebyście dali też swój głos. Zadzwońcie, będzie interakcja, będzie fajnie, pogadamy sobie o różnych rzeczach, o takich, siakich, owakich. Przecież nie mówimy, że to musi być sztywne to cały czas, ale zawsze wychodzą tematy poboczne, które możemy też poruszać dla was i jeżeli będziecie zainteresowani, nie ma żadnego problemu. Jesteśmy otwarci na wszystko. A nieraz ktoś z was na przykład no chce, przecież nie musicie się pokazywać,
Nie musicie nic, nie będziemy mówić, kto jest kto. Dzwonicie, rozmawiamy. A nieraz jest fajnie zrzucić z siebie coś i powiedzieć komuś innemu, podzielić się anonimowo, ale dajcie znać, że coś się dzieje, żeby drudzy też albo wiedzieli, co jest grane, albo uważali w przyszłości na to, bo na błędach się człowiek uczy, nie? Nie będę już przedłużał bardziej. Jestem niezmiernie zobowiązany za to, że będziecie nas oglądać już potem po nagraniu, czyli będziecie sobie odtwarzać. Może ta godzina jest niefortunna, 17, może jeszcze jesteście w pracy, może byście chcieli oglądać, bo ja widzę, że te nagrane live'y są potem oglądane. Może się zastanowimy wspólnie, o której godzinie wam odpowiada dzwonienie, że już jesteście po pracy, spokojni, odprężeni, albo właśnie się chcecie odprężyć, dlatego sobie porozmawiamy i pogadamy o fajnych, śmiesznych rzeczach. No, dzwońcie, dzwońcie. My jesteśmy naprawdę otwarci. Za dzisiejszy dzień serdecznie dziękuję za to spotkanie. Z góry dziękuję tym wszystkim, którzy będą nas oglądać później z odtworzenia. Jeszcze raz proszę o subskrypcję, o lajki. To naprawdę nic nie kosztuje, a pomóc może. Proszę również o jakieś wskazówki, nie? Może chcecie, żebyśmy gdzieś pojechali? Napiszcie. Tu jest fajna restauracja. Przyjedźcie, zobaczcie sami. Przyjedziemy, zobaczymy, nakręcimy film. Nie ma sprawy. Nie ma sprawy. To jest kanał dla was. To jest kanał z wami. Tak byśmy chcieli. I o was. Także odwaga. Może ta godzina jest niefortunna. Tak mi się wydaje. To też nam napiszcie. Dobra? O, napisała pani, jeszcze wam tu przeczytam, pani Kasia. W związku z tym, co powiedziałem na wstępie, o dniu chodzenia do pracy inną drogą. I pani Kasia napisała nam takie słowa, że ona dzisiaj szła inną drogą do pracy, no i niestety poszła przez galerię i jest o parę stówek lżejsza. Czyli nie zawsze ta inna droga do pracy popłaca, a na tym przykładzie pani Kasi widać, że nie popłaca, no bo portfel ma lżejszy o parę stówek. I tym akcentem, przestrogą, żeby nie chodzić bocznymi drogami, zwłaszcza po sklepach takich dziwnych, żegnam się z państwem. Życzę spokojnego popołudnia. Przed nami weekend podobno z lepszą pogodą. Odpoczywajcie. Tym, co jadą na wakacje, życzę niesamowicie dobrej pogody. Tym, co wracają, szczęśliwych powrotów. I myślę, że w zdrowiu i szczęściu spotkamy się za tydzień w szerszym gronie. I czekamy na jakieś reakcje z państwa strony na te wszystkie pytania, co państwu zadałem i prośbę o jakieś sugestie. Dzięki serdeczne. Dzięki jeszcze raz. Trzymajcie się zdrowo. W szczęściu i miłości żyjcie do następnego czwartku. Wszystkiego dobrego. Wracajcie szczęśliwie po wakacjach. Do zobaczenia.